Cześć, jesteśmy na kanale dotyczącym nauki języka polskiego. Ale czy w ogóle warto się uczyć języka polskiego? Kto by chciał, kto by sobie zawracał głowę nauką jakiegoś języka, którym mówi się praktycznie tylko w Polsce? A ponieważ nawet w Polsce, w dużych miastach spokojnie dogadamy się w języku angielskim, to po co ten polski? Dlaczego uczyć się języka, którego nie musimy tak naprawdę umieć? Jeżeli oglądacie to wideo, to aktywujcie napisy. To wideo jest w całości w języku polskim, bo jest skierowane do osób, które uczą się języka polskiego, ale wiem, że nie każdy jest w stanie zrozumieć wszystko to, co mówię, dlatego oglądanie tego filmu z napisami jest w takim przypadku rekomendowane. Więc w tym filmie chciałbym trochę pokazać Wam moją perspektywę na to, dlaczego warto uczyć się polskiego. Oczywiście każdy z Was może mieć swoją własną motywację, swoje własne cele związane z językiem polskim. Czy to kwestie rodzinne, czy to kwestie relacyjne, czy to kwestie związane z pracą, ze studiami. Ale chciałbym też pokazać Wam taką dodatkową perspektywę związaną z nauką rzadkich, niepopularnych, nietypowych, niestandardowych języków, takich jak właśnie na przykład język polski. Za inspirację może posłużyć nam taki cytat aktorki Ingrid Bergman, która znała 5 języków: angielski dla aktorstwa, włoski dla romantyczności, francuski dla dyplomacji, niemiecki dla filozofii, a szwedzki dla prywatności czy sekretności. I tak szwedzki, jak i polski właśnie mają ten walor, że niewiele osób się nimi porozumiewa, co pozwala czuć się bezpiecznie w tym języku. Tworzymy trochę taki własny świat. Drugim argumentem może być cytat Kato Lomb, która powiedziała, że język jest jedyną rzeczą, którą warto znać, nawet słabo. Ja rozumiem to trochę też przez pryzmat słów Nelsona Mandeli, który powiedział, że ucząc się języka drugiej osoby, trafiamy do serca tej osoby. I myślę, że to ma zastosowanie szczególnie w przypadku języków rzadkich. Jako Polacy zawsze doceniamy, jeżeli jakiś obcokrajowiec podjął trud i nauczył się polskiego języka. Sam też mam takie doświadczenie, że im rzadszy język, tym jest on bardziej doceniany. Kiedy na przykład mówię po włosku czy po hiszpańsku, to ta moja znajomość języka włoskiego czy hiszpańskiego jest uważana za coś dość powszechnego w tamtych krajach. To znaczy jest wiele obcokrajowców, którzy nauczyli się tych języków. Natomiast jest niewiele osób, które nauczyły się języka takiego jak właśnie polski albo szwedzki. A co za tym idzie, sam fakt nauczenia się takiego języka pozwala bardzo szybko stworzyć więź z ludźmi z danego kraju. Poprzez pewną atrakcyjność wynikającą z tego, że posiada się rzadką umiejętność, a jednocześnie wykazuje się pewną otwartość, pewną sympatię do tego kraju, do osób, które żyją i porozumiewają się jego językiem. I trzeci powód, dla którego warto uczyć się rzadkich języków, takich jak polski, to większe wyzwanie. To znaczy, jeżeli jest na przykład osoba, która mówi w kilku językach romańskich, załóżmy, że byłby to francuski, włoski czy hiszpański, to te języki między sobą nie różnią się tak bardzo i jeżeli ta osoba chciałaby się uczyć kolejnych języków, to właśnie takim naturalnym wyborem jest jakiś język nie za trudny i nie za łatwy. I właśnie języki czy to słowiańskie, czy to germańskie należą do tej samej grupy języków indoeuropejskich, a zatem mają pewne podobieństwa, ale jednocześnie pewne różnice, które sprawiają, że ten język jest w sam raz dla takiej osoby, która chce nauczyć się trochę trudniejszego języka niż te języki, które do tej pory zna. Szacuje się na przykład, że dla osoby anglojęzycznej nauka języka hiszpańskiego czy włoskiego powinna zająć około 600 godzin. Natomiast nauka języka polskiego to wkład około 1100 godzin. Trochę tak jak poziom trudności w grach, kiedy każdy kolejny poziom wymaga trochę więcej czasu, trochę więcej umiejętności, żeby go przejść. Tak samo polski może być postrzegany jako taki następny poziom dla osoby, która lubi uczyć się języków. Więc to jest moja perspektywa taka nieoczywista na naukę języka polskiego. Po pierwsze, jest to język taki wyjątkowy właśnie poprzez swoją niepopularność. Po drugie, takie języki charakteryzują się tym, że mówienie nimi jest bardziej doceniane przez społeczność, która porozumiewa się tym językiem. A po trzecie właśnie stanowi pewne wyzwanie, pewną przygodę, pewne odkrycie, pewien taki niepoznany ląd, którego dopiero poznanie może przynieść nam dużo satysfakcji.
Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Jeżeli tu jesteście, to pewnie uczycie się języka polskiego, albo chcielibyście się go nauczyć, albo podoba wam się ten język. Napiszcie właśnie w komentarzu, co was skłoniło do obejrzenia tego wideo. Chętnie poznam waszą perspektywę. Jeżeli oglądacie to wideo, to możecie też pobrać transkrypt, w którym możecie prześledzić to, co mówię we własnym tempie, jednocześnie korzystając z angielskiego tłumaczenia, które pomoże wam zrozumieć wszelkie nieznane słowa czy wyrażenia.